Skopje to jedna z najbardziej charakterystycznych, a zarazem kontrowersyjnych stolic w Europie. To również miasto o przebogatej historii, doświadczone przez ludzkie opresje i dotknięte srogą ręką natury. Miasto, które wywołuje skrajne emocje i równie skrajne opinie. Dlatego w tym odcinku postaramy się przedstawić Wam Skopje takim, jakim jest naprawdę, bez zbędnych upiększeń i nadmiernej krytyki. Będzie tak po prostu o Skopje z perspektywy wandrusowego spojrzenia. Zwiedzanie stolicy Macedonii Północnej zaczynamy prawie natychmiast po przebyciu długiej drogi z Polski. Tak więc trochę zmęczeni i nieco głodni, ale z pozytywnym nastawieniem wyruszamy z naszej miejscówki na obrzeżach miasta, położonej w sąsiedztwie ulicy Fryderyka Chopina. Idziemy w kierunku centrum, a dokładnie w kierunku starej osmańskiej dzielnicy, gdzie rzekomo można tanio i dobrze zjeść. Obrzeża centrum nie są zbyt ciekawe, jest blokowisko, jest mnóstwo śmieci na ulicach, pod tym względem jest kiepsko. Teraz idziemy szukać jakiegoś lokalu, także zwiedzanie Skopje zaczniemy od aspektu kulinarnego. Próbujemy przebić się tutaj do centrum miasta. To jest takie tutaj boczne uliczki gdzieś pomiędzy blokami, budowami i stertą śmieci i gruzu. No i to pozwala nam dostrzec, że Skopje jest bardzo kontrastowym miastem. Czyli są takie właśnie uliczki jak te i to nie jest jakoś specjalnie oddalone od centrum, czy nie jest to jakieś, nie są to jakieś fawele, prowincje już totalne Skopje, tylko to jest bardzo blisko centrum, a samo centrum, no zobaczycie już za niedługo, jest pełne przepychu, pełne majestatyzmu pewnego i pełne też monumentalnych i pięknie odpisowanych budyneczków. A tutaj rzeka Vardar sobie płynie wolnym nurtem, prawda? Tam jest jakiś statek piracki. Statek, który z daleka wyglądał nawet ciekawie, z bliska wyglądał już mniej ciekawie, a wręcz nieciekawie i odrażająco, że tak powiem. No, szpeci to trochę tutaj piękne budynki, które są za tym statkiem, no a pewnie był tu jakiś lokal. Z tych napisów, które tutaj są na tych schodach, to da się wywnioskować. No i obok tego szpetnego statku mamy piękny most z pomnikami, a jakże, no i z pięknymi latarynkami. Po szybkim przemarszu przez centrum miasta, z racji nasilającego się w nas głodu, zasiedliśmy chyba w pierwszym napotkanym lokalu po przyjściu do dzielnicy osmańskiej. Niestety jedzenie w tym lokalu nie za bardzo połechtało nasze kubki smakowe, a i cenowo, jak na warunki macedońskie, nie było tam też zbyt atrakcyjnie. Zaczyna się wichura i patrzcie, co się dzieje z tą fontanną. Leci to wszystko na ludzi, a mury czarne się zbierają, także nie wiem, co wyjdzie dzisiaj z tego zwiedzania. O, trzeba będzie się chyba ewakuować. Po dość srogiej ulewie, mimo niesprzyjających warunków pogodowych, podjęliśmy próbę nagrania czegoś w rodzaju wprowadzenia, żeby pokrótce przybliżyć Wam nieco historii miasta Skopje. Tak więc, Beatko, podziel się swoją wiedzą z nami. Historia miasta sięga 4000 lat przed naszą erą, a początki właśnie jakichś tam starożytnych cywilizacji znaleziono w miejscu, gdzie jest tamta twierdza Kale. A całe miasto, całe centrum Skopje zostało w 1963 roku zniszczone przez trzęsienie ziemi. Dokładnie 26 lipca o godzinie 5:17. Trzęsienie ziemi trwało 18 sekund i pochłonęło 3/4 miasta. Zginęło 1000 ludzi. Starali się jakoś to miasto odbudować. Trochę im to wyszło, trochę nie, ponieważ zarzuca się, że te pomniki są kiczowate, że jest ich za dużo. Najpierw zamysł był taki, żeby przedstawiały całe życie i historię Aleksandra Wielkiego, czyli macedońskiego. No i jak już te pomniki powstały, to okazało się, że Grecja nie chce pożyczyć swojego Aleksandra Macedonii,
No i teraz tamten pomnik nazywa się Wojownik na koniu, a to jest ojciec Aleksandra Wielkiego, czyli Filip. I to też jest jakiś tam wojownik. Po prostu nie mogą używać tych nazw. Nawet główna autostrada przebiegająca przez Macedonię nazywała się autostradą Aleksandra Macedońskiego. Teraz się nazywa autostradą przyjaźni, żeby nie zaogniać sytuacji z Grecją, ponieważ Grecja blokuje im wejście do Unii. Sama nazwa Macedonia wzbudzała problemy i kontrowersje. Tak. Wiele razy zmieniano tą nazwę, w końcu zostało na Macedonia Północna. Ponieważ Grecy uważają, że Macedonia to jest po prostu region Grecji. To jest święty Cyryl i Metody, którzy przyczynili się do rozwoju tego miejsca, przyczynili się do rozwoju piśmiennictwa i wymyślili takie pismo, ono się nazywało Głagolica. Ale było bardzo trudne i ci dwaj tam panowie za mostem, to jest święty Klemens i święty Naum, oni uprościli to pismo i ono funkcjonuje do dziś. Na cześć świętego Cyryla nazwali to pismo cyrylicą. Poza tym klementynki pochodzą od świętego Klemensa, który po prostu zmiksował pomarańcze z mandarynkami i tak powstały klementynki. Także mają wiele różnych zasług tutaj dla całej Macedonii. Poza tym ten most, też się z nim wiąże burzliwa historia, dlatego że tutaj wykonywano egzekucje na tym moście. Nawet w 1944 roku naziści tutaj strzelali do ludzi, także ma bardzo smutną historię. No i przed chwilą był tu straszny deszcz, była burza, było pusto. No ale teraz znowu ludzie wychodzą, gra muzyczka i jest bardzo fajnie i przyjemnie. I postaramy się wam pokazać coś jeszcze fajnego tutaj. Pragnę jeszcze dodać, że zanim trzęsienie ziemi dokonało tu straszliwych zniszczeń, to w 1689 roku, podczas panowania w mieście właśnie Turków, na krótko Skopje zajęły wojska austriackie, które przez 2 dni paliły miasto. Przez to straciło ono swoje znaczenie jako ważnego ośrodka handlu. Tak więc miasto Skopje nie miało, jak widać, łatwego życia. Skopje też jest prawie jak Paryż, ponieważ ma też swój łuk triumfalny, który jest za naszymi plecami. Także Oui. Można usłyszeć francuską muzyczkę tutaj w lokalach pobliskich. Jeżeli będziecie w Skopie, możecie sobie zrobić takie zdjęcie pod tym łukiem triumfalnym tutaj w Skopie i powiedzieć, że byliście w Paryżu, prawda? No prawie. No. Zaraz będzie ciemno. Zaraz będzie ciemno. Zamknij się. Nie powiem ci brzydko. To zaraz będzie ciemno i dzisiaj raczej nic już nie nagramy. Chcieliśmy jeszcze iść do domu Matki Teresy z Kalkuty, bo Matka Teresa z Kalkuty pochodzi z Macedonii właśnie, ze Skopie. Dokładnie. The next day. Drugi dzień naszego pobytu w Skopie. Wczoraj padliśmy jak kawki zmęczeni, a dzisiaj pełni energii witalnej. Ruszamy zwiedzać Skopie, by pokazać wam te piękne miasto. Tu jest bank. Najpierw idziemy do banku. Właśnie, bo to jest priorytet teraz dla nas, żeby znaleźć wymieniarkę, czyli kantor jakiś, wymienić sobie pieniądze, choć trzeba przyznać, że płacąc kartą niewalutową, złotówkową, zwykłą, to z tego, co na razie rozkminiliśmy, wychodzi taniej niż powinno wychodzić, jeżeli płacilibyśmy gotówką bezpośrednio. Także zobaczymy. A tu jeszcze wam chcę pokazać, bo pan se przeleciał na czerwonym. No i ogólnie musi pieszy uważać na pasach, bo tu nikt z kierowców nie ustępuje pieszemu, nawet na pasach. Chyba że już, nie wiem, ten pieszy jest na tych pasach, to może się tam zatrzymią, ale nikt nie robi w ten sposób, że jak ktoś czeka przed pasami, no to kierowcy się zatrzymują, żeby przepuścić tego pieszego. Absolutnie tak nie jest, jest wręcz odwrotnie, to pieszy bardziej musi przepuścić kierowcę. No ale tak to tu bywa. Inna kultura jazdy po prostu i zachowań na ulicy. Wszystko jest pozamykane. Kurde, nie wiem, czy wczoraj rozumiał. Ale pisze poniedziałek, piątek, nie wiem, o co im chodzi. No już ma 30. Żeby mnie za chwilę nie zawarli, że się do banku włamuje. No już cię zaszło. Dobra, no to bank zamknięty. Będziemy szukać dalej czegoś innego. Może tam bliżej centrum będzie coś otwarte. A tu bardzo blisko naszej miejscówki, w której śpimy, mamy taki gmach, który no nie wiemy czym jest, ale jak już się dowiem, to tutaj napiszę. Ogólnie większość budynków w Skopie jest w podobnej architekturze. Przypadkowo żeśmy trafili tu w tej naszej dzielnicy, w której mamy miejscówkę.
Jest jakiś bazar, to przy okazji się rozejrzymy po tym bazarze. Zobaczymy, co tu jest ciekawego. O, hasi, szkło i byle co. Na razie nie mamy gotówki, także nie będziemy nic tu kupować, bo raczej kartą tu nie można płacić, tak mi się wydaje. Raczej tylko cash i nic więcej. Jest uzo, nie, to jest mastika. O, takie pieczywka tu są. O, to są takie hot dogi jakby. To chcesz, a nie chcesz takiego ichniejszego czegoś? Euro? Może, ne. 3 jest denar, 15 denar. A euro? Nula, 50. No. Że kupiliśmy sobie jakieś pieczywko, tu ichniejsze, z czym to jest, Beata? Na razie Co? coś zielonego tu widzę, ale dobra. Słone. Coś, może szpinak jakiś albo coś. No i tu jest już taka spożywcza część bazaru. Kupimy dinary i przyjdziemy, chociaż można też tu płacić euro, jak widzieliście, bo kupiliśmy to coś. Pokaż, jaki to ma przekrój w ogóle. Na Słone jest. razie nic. Nic tam nie ma. Ale bardzo dobre. Miękkie i delikatne bardzo. Nie? Na śniadanie pycha. No na śniadanko. Dobra. Niby nic, ale coś. No i to kosztuje pół euro. No jeżeli jesteście w Macedonii, to pomocne jest bardzo, jeżeli znacie cyrlicę. Tak jak tutaj jest napisane, zielony bazar, jak widzicie, cyrlicą. A nas zmuszano nieco do nauczenia się języka naszych przyjaciół. To operujemy w jakimś tam stopniu tym językiem i potrafimy sobie poradzić. Przed nami jedna z najbardziej charakterystycznych i trochę kontrowersyjnych budowli w Skopje, a mianowicie łuk triumfalny. Beata powie wam coś więcej na temat tego łuku właśnie. Łuk powstał na 20-lecie niepodległości Macedonii. No i kontrowersyjnie jest z tego powodu, że kosztował 4,4 miliona euro, No, niezłą sumę. które mogli wydać na coś innego. Opozycja to zarzuca rządzącym. No, że to trochę tak pieniądze wyrzucone w łuk triumfalny, że tak powiem, a problem w Skopie jest taki, że jest sporo ludzi bezrobotnych i bezdomnych, co też widać na ulicach Skopie. Kurde, będziesz cicho. Teoretycznie można tu do tego łuku wejść i pofatygować się na górę, ale tylko teoretycznie, bo dzisiaj, jak widać, to jest zamknięte i w praktyce nie można tam wejść, ale nie wiem, czy to z powodu tego, że jest poniedziałek, ale wczoraj też było chyba zamknięte. Hello. Hello? Którą zawtra? Jutro? Dobro. Jutro tak. Jutro. I dneska može. Można? Da, može. Aha, Da se javam? ale teraz nie ma dinarów. Zmienimy i przyjdziemy. No to fajnie, bo pan nas może puści właśnie do środka. Może się uda, no zobaczymy. Beata teraz idzie sprawdzić do drugiego banku kurs euro w stosunku do dinara macedońskiego, czy też na odwrót. Czyli jaki jest tutaj kurs? Nie możemy wymienić, bo nie mamy konta w tym banku. Konta nie będziemy tu zakładać. A tu mamy polski akcent, sklep Ziaja, tutaj w takiej galerii. No i tu można na pewno taniej zjeść, ponieważ są tu takie ichniejsze street foody. Także na pewno coś można taniej zjeść. Aha, i wymieniliśmy sobie euro po takim samym kursie jak w banku. Tutaj taki kantor był, czyli 61,30. Nie wszędzie można kartą płacić, dlatego warto mieć przy sobie w Macedonii gotóweczkę. W mieście Skopje na rzece Vardar jest mnóstwo mostów i nie są to mosty jakieś tam byle jakie, bo to są takie konkretne mosty, tak jak ten widzicie. Jarosław Kaczyński, proszę, sławny człowiek stąd. To jest gość, który umarł w 2007 roku, ja? No, Już mu pomnik. no. No szybko, pośpieszyli się. A tu jest co? Nie wiem, bo ja znam jednego, co w 2010 umarł i też ma pomnik. No, The Bridge of Most Artystów. Art, tak. Wybudowany. Czyli prawdopodobnie ci wszyscy tutaj panowie, chyba, bo tu sami panowie są, nie widzę tu żadnych pań, to są jacyś artyści. Ichniejsi tu, macedońscy, tak nie mam, tak mi się wydaje. Tu, jak widzicie, były tablice, tylko nie wiem, czemu są zerwane właśnie te tablice, bo tu jeszcze widać kawałki tej tablicy pozostały, a wszystko jest zerwane, nie mam pojęcia czemu. A tu się jeden chłop uczy, a ten drugi go pilnuje, czy się on dobrze uczy i dobrze pisze.
Nadzór musi być. Dokładnie z 32 różnych sławnych ludzi zasłużonych dla macedońskiej kultury. To są Ale poeci, właśnie wiesz, co mnie dziwi, malarze, że tu są sami faceci. kompozytorzy. Zauważyłaś to? No Nie bo ma żadnej kobiety. No, kobiety siedzą w domu i gotują obiady, nie? Wiesz, jak to no jest. to chyba tak to tu wyglądało. Nie? Relikt przyszłości. To tak kiedyś wyglądało, pewnie teraz zupełnie jest inaczej, ale no kiedyś to tak mogło wyglądać, że artystami mogli być tylko faceci, bo jak to też kobieta może być artystką. Artystką kulinarną może być, była kobieta wtedy ewentualnie. A tu są jakieś już postacie z mitologii, prawdopodobnie. Greckiej oczywiście. No jak? Tu są kobiety w przeważającej mierze, albo wszystkie to są kobiety. Tak. Jak się to nazywa? Parytety są, zachowane. Nie, no wiesz, no to artyści, jako to jest, mężczyźni, a tu jakie to są są kobiety. parytety? Mit i prawdziwe życie. No właśnie, właśnie. mi do kobietach. Tu jacyś zaś popowie są. Popowie. Popowie. Tu je pop, tam je pop, same popy. Wiecie, czemu nazywali ich popami? Bo oni słuchali muzyki pop. Puknij się w łeb. I stąd właśnie nazwa pop. To jest pop 1, pop 2, a tu już nie ma pop, bo nie ma tej popskiej czopki, ale tam są jeszcze popy dali. A za naszymi plecami mieści się Muzeum Archeologiczne w Skopie. Ogromny budynek, wielki moloch. Niestety dzisiaj przy poniedziałku zamknięty. Jesteśmy teraz na głównym placu w Skopie. Czy jest imponujący, czy jest ładny, to kwestia gustu. No jest taki, można powiedzieć, wyjątkowy, czy też inny. Może robić jakieś tam wrażenie, ale tak jak widzicie tutaj jeszcze są budynki w budowie, za tym budynkiem kolejny jest budynek w budowie. Także jak to się wszystko wybuduje, jak już to wszystko tutaj zrobią, to może będzie jeszcze ładniej. Bo jeżeli faktycznie te budynki wszystkie, które tutaj są, miałyby jakąś historyczną wartość, historyczne znaczenie, to zupełnie inny odbiór byłby tego, moim zdaniem. Przynajmniej my mielibyśmy inny odbiór. No to jest takie pomieszanie stylów, no i wkradł się taki chaos tu, architektoniczny strasznie. Tak samo tutaj za tym pomnikiem Aleksandra Macedońskiego widzicie też budynek industrialny. Częściowo te górne partie są w ruinie i też to nie fajnie wygląda. No. To już moim zdaniem przynajmniej o ten główny plac, o ten teren głównego placu powinni zadbać i doinwestować w to, żeby to wyglądało wszystko ładnie, a nie żeby to tak na pół gwizdka zrobić, że tak powiem. Powodem tego miszmaszu architektonicznego jest w głównej mierze rządowy projekt zagospodarowania miasta, który powstał w 2010 roku, a nazwano go Skopje 2014. Projekt ten zakładał wybudowanie niespełna 140 obiektów, w tym budynków, pomników, fontan i mostu, które miały przedstawić stolicę Macedonii Północnej w bardziej antyczno-klasycznej formie i przypominać o historycznych wartościach tej krainy. Niestety, jak widać, nie do końca im to wyszło, ponieważ czuć tu przesyt i totalny przerost formy nad treścią. Zaś centrum miasta wygląda bardziej jak park tematyczny, a nie stolica poważnego państwa. Oczywiście projekt spotkał się też z ogromną krytyką również samych mieszkańców, ze względu na to, że wielu z nich borykało się i nadal boryka się z problemem bezrobocia, ubóstwa i problemami bardziej przyziemnymi, jak m.in. niewystarczająca opieka socjalna czy zdrowotna. Tym bardziej, że wstępnie na projekt zamierzano wydać 80 milionów euro, a suma ta zdecydowanie wzrosła i może sięgać nawet 500 milionów euro. O pewnej niedbałości w wykonywaniu prac i próbach oszczędzania świadczy stan nowo powstałych obiektów, na których po kilku latach pojawiły się pęknięcia i szczeliny. Część pomników zaczęła się rozpadać, a te wywołujące największe kontrowersje po prostu rozebrano. Jednak chciałbym też uspokoić wszystkich pragnących odwiedzić Skopje, że po wstępnej konsternacji wywołanej nadmiarem wszystkiego można się przyzwyczaić i dostrzec w nim piękno oraz swego rodzaju egzotykę.
To miasto po prostu wzbudza ciekawość i bezsprzecznie wyróżnia się na tle innych europejskich stolic. A tu znajdował się pierwotnie dom rodzinny Matki Teresy z Kalkuty. Tu się urodziła w tym domu i mieszkała. Jak tu byliśmy w 2016, to tego pomnika jeszcze nie było. Był tu tylko taki zarys jakby fundamentów tego domu. No dokładnie. Teraz już wybudowali taki pomnik w 2020 roku. No i tu rosła też sosna, którą podobno posadziła Matka Teresa, kiedy jeszcze tu mieszkała. Niestety w 2022 roku w czasie burzy to drzewo się złamało. A tu tak woli ciekawostki. Tak wyglądała Matka Teresa, gdy jeszcze chyba nie była zakonnicą, bo może już była, ale była młoda. Nazywała się Gonza Bojadziu. Mieszkała tu prawdopodobnie do czasu, aż poszła do zakonu, czyli około do 16-17 roku życia. Może powiesz o tym, jakie miała problemy, żeby wjechać ogólnie na pogrzeb swojej matki do Albanii, bo w tamtych czasach panował reżim w Albanii i po prostu nie pozwolili jej pojechać nawet na pogrzeb własnej matki, a matka Matki Teresy była Albanką. No i Matka Teresa z Kalkuty jest honorowym mieszkańcem Skopje. I może też pokażemy, gdzie to jest. Kierujcie się na pomnik Aleksandra Wielkiego na głównym placu tutaj macedońskim. Odbijcie w ulicę w lewo i po lewej stronie znajdziecie właśnie to miejsce przed łukiem triumfalnym. No i byliśmy w miejscu, w którym stał dom Matki Teresy z Kalkuty, a teraz idziemy do Muzeum Matki Teresy z Kalkuty. O ile będzie otwarte, bo dzisiaj jest poniedziałek i jest otwarte. Wejście jest wolne. Aha, czyli wejście jest wolne. Aha, faktycznie, że wtedy też było wolne, bo pamiętasz, my w Podzięce jakby za to kupiliśmy chyba jakieś tam upominki. No dokładnie, suweniry, bo tutaj można kupić suweniry w tym domu. Jeżeli już się nie płaci za jakiś wstęp, to warto właśnie wesprzeć takie muzeum czy takie miejsca zakupem jakichś suwenirów. Tu jest studnia, nie wiem co to jest za studnia, ale jakby dowiedział. Studnia życzeń. Czyli trzeba wciepać do tej studni swoja własna żona i wtedy się spełni każde życzenie. Nie umiesz bez niej 10 minut wytrzymać. To jest wiersz, który napisała Matka Teresa z Kalkuty. A to jest właśnie model tego domu, przy którym przed chwilą byliśmy. I tak mieszkała Matka Teresa z Kalkuty. Łóżko. Wiadomo, że to jest wszystko. No, to jest nie jest oryginał, ale to jest oryginał, takie... ale na wzór robiony tamtych czasów. Jak to mogło wyglądać? O, może tak. Żeby poczuć trochę tego ducha. O. No. A tu jest pogrzeb, jak Matka Teresa już na marach leży. Wiedziałaś o tym, że Matka Teresa z Kalkuty dostała tytuł doktora honoris causa na Uniwersytecie Jagiellońskim? Jest to pismo z Polski. A tak woli ciekawostki, to nasza córka właśnie studiuje na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pomimo tych wszystkich kontrowersji, które są wokół tej postaci, wokół postaci Matki Teresy, rzekomo niewłaściwie wykorzystywała fundusze, które do niej docierały do sióstr miłosierdzia. No jednak jest to osoba, która zasługuje na szacunek, na uznanie, na to, żeby się zainteresować jej historią, ponieważ poświęciła swoje życie do pomocy innym. Nie twierdzę, że było tak czy inaczej, czy było dobrze, czy było źle. Tylko tak podobnie jest na przykład, nie można jeden do jednego nie można tego porównywać, ale podobnie jest właśnie z Jurkiem Owsiakiem, że chłop robi dobrą robotę naszym zdaniem. A no jest też oskarżany przez różne środowiska o to, że niewłaściwie wykorzystuje te pieniądze, żeby, nie wiem, przygarnia jakieś te pieniądze, no ale moim zdaniem w dzisiejszych czasach to można łatwo zweryfikować. Jeżeli facet do tej pory nie siedzi i nie znaleźli jakichś konkretnych dowodów na to, że robi coś nie tak, no to kurczę, no. Chyba to jest odpowiedź sama w sobie. Bo jeżeli popełniałby jakieś przestępstwo, to podejrzewam, że już dawno siedziałby za kratami. No teraz idziemy jeszcze do góry. A tu jest ta kaplica, w której było bardzo ciepło, pamiętasz? Tak, i tu jest nadal bardzo ciepło. Bo tu już to pomieszczenie nie jest klimatyzowane, stąd ta temperatura. No, zdjęcie z Dalai Lamą, de facto też kontrowersyjną osobą. Jakby nie było. Ale z Václavem Havlem. I z Havlem, proszę. Tu jest z Reaganem i z jego małżonką. Helmut Kohl. Kohl, tak jest, z Helmutem Kohlem. Królowa Elżbieta. Mnóstwo sławetnych osobistości spotykała Matka Teresa.
A tu mamy słynnego skopskiego Hucybuta, który jest przyczynkiem do wielu zdjęć. Ludzie po prostu na tej platformie stawiają buta i robią sobie charakterystyczne zdjęcie. Chodź Beata, zrobię ci te zdjęcie. Z czego też słynie Skopje właśnie? Skopje słynie z takich angielskich autobusów, które jeżdżą tutaj i kursują po stolicy Macedonii Północnej. Jako że upały nie ustępują, a jeżeli jest ciepło, to trzeba dużo pić, także w myśl zasady, żeby się nie odwodnić, pijemy piweczko skopsko. Próbowaliśmy, a teraz makedońsko, czyli macedońsko takie piwo. Ty, dobre, takie korzenny posmak, no nie? Nie wydaje ci się? Taki kraftowy trochę, mi się wydaje. No i dotarliśmy do słynnego skopskiego byka, a ten byk strasznie wyświechtany z nożdża ogólnie. A wiecie dlaczego? O, już o tym wam opowie Beata. To jest kopia słynnego byka z Wall Street i trzeba tu pocierać, żeby mieć dużo pieniążków. Many. Albo trzeba złapać byka za rogi. A to wtedy co się dzieje? Nie zostaniesz rogaczem. Także przyjeżdżajcie i łapcie za rogi, a potem jeszcze poczyjcie mnóstwo. Nie dość, że nie zostaniecie rogaczami, to będziecie bardzo, bardzo bogaci. Znajdujemy się przed Muzeum w Skopie, gdzie jest ten słynny zegar. Jego tarcze zatrzymał się na godzinie 5:17. Dokładnie o tej godzinie zaczęło się wielkie trzęsienie ziemi w 1963 roku, 26 lipca. Epicentrum tego trzęsienia ziemi znajdowało się w dolinie rzeki Vardar, czyli bardzo blisko tego miejsca. Zegar został zatrzymany aż do dnia dzisiejszego na pamiątkę tamtego smutnego wydarzenia. Beatka co zażyczyła taki soczek tutaj pomarańczowy. Pan tu wyciskał bezpośrednio z owoców, z pomarańczy, takim fajnym urządzonkiem i kosztuje to 100, czyli gdzieś około 7 zł. Nie samym piwem żyje Wantrus. Czasem trzeba się napić czegoś normalnego, trochę ciepły, ale pan się pytał, czy chcemy lodu do tego soku, ale Beata stwierdziła, że po co chrzcić, nie? Jak coś jest tak dobrego, naturalnego. Bo jak wiecie, z lodu są same problemy, bo whisky z lodem szkodzi, wódka z lodem szkodzi, uzo z lodem szkodzi, rum z lodem szkodzi, wszystko ten lód psuje. To czemu se mamy do tej pomarańczy dawać ten lód, żeby nam zaszkodził? Właśnie. Pij jeszcze. Tu może jakiś farfocel, pociąg to. Teraz idziemy jak wczoraj znowu na stronę dzielnicy muzułmańskiej, żeby po prostu coś zjeść na jakiś obiad. Bo tam były takie fajne lokale, do których nie zdążyliśmy wczoraj zajrzeć, a idziemy tam też dlatego, że po obiedzie zamierzamy wybrać się na twierdzę Calais. To jest, można rzec, taka kolebka historii właśnie Skopie, dlatego jak najbardziej warto tam zajrzeć. Znaleźliśmy sobie fajny taki lokalik, kebabczynica Brenda się nazywa, tak? My sobie chyba zamówimy po jakiejś sałatce, jakieś mięsko, no i można butelkowe piwo kupić, bo niestety nie ma lanego, ale nie w wszystkich lokalach tutaj właśnie w tej dzielnicy muzułmańskiej można się napić piwa, także na to trzeba zwracać uwagę, a my lubimy piwko bądź też winko do obiadu sobie wypić. Przyszedł chlebek, to jest tradycja ogólnie tutaj, takie chlebki zawsze przychodzą wraz z jedzeniem i przyszła sałatka moja grecka, twoja jaka? Skopska, tak? Skopska, a mięsko grillowane zaraz przyjdzie. Trzeba powiedzieć, że pomidorki mają przepyszne, naprawdę. A syr? Pychota. No i porcja grillowa przyszła, nie jest jakoś oszałamiająco wielka, bo spodziewaliśmy się większej porcji, ale nieźle. To jest taka wielka papryka tutaj chyba zapiekana, to jeszcze zaraz kosztuje. Jest bardzo słone. No oni tu właśnie bardzo, bardzo solą, chyba to jest też takie zabezpieczenie przed bakteriami, podejrzewam, bo tu jest bardzo, bardzo gorąco, także oni zasalają te mięso, żeby tam się jakieś nie wdały bakterie. Nie masz jak specjalnie głodny, ale już jak widzę, jak jesz, to już nabieram apetytu. A tutaj słynne uliczki, złote uliczki w Skopie, dzielnicy muzułmańskiej. No jest tego złota, tu tych zdobień od groma, także jeżeli ktoś lubi świecidełka, ktoś jest taką typową sroczką czy typowym srokiem, to może tutaj zawitać i na pewno znajdzie coś ciekawego dla siebie. Po drugiej stronie Vardaru
poznacie zupełnie inne oblicze Skopie. Bardziej klimatyczne, trochę orientalne, a wkraczając w boczne uliczki, także bardzo codzienne i swojskie. Zaś skromność tutejszych zabudowań była dla nas miłą odmianą od chaotycznego przepychu ścisłego centrum. No i utalentowani wokalnie panowie dbali o to, żebyśmy mogli się tam wychillautować. Taka odprężająca muzyka. Chyba jakiś karaoke tam jest. Fajnie chłopy śpiewają. Jesteśmy w miejscu, w którym ponoć pan Makłowicz coś nagrywał przy tym meczecie, przy tej studni, przy tej fontannie, jak to tam nazwać, nie wiem. Ale jeden z odcinków pana Roberta Makłowicza właśnie był realizowany w tym miejscu. Miejscowe, wspaniałe kiselo mleko, czyli kwaśne mleko, naprawdę genialne tutaj. Idąc od centrum w stronę twierdzy Kale, tą dzielnicą muzułmańską, cały czas do góry i później wychodzicie tutaj na taką brukowaną ulicę i już tu jest ta twierdza, tylko że nie wiem, której strony wejść, ale tu jest jakieś wejście, także idziemy, są jakieś schody. Ale śmieci tu jest, ja pierniczę. Śmieci, masakra. Nikt tego tu nie sprząta. Nawet w obrębie takiego znaczącego obiektu historycznego jak twierdza Kale. Za tymi drzewami widać słynny też meczet Mustafy Paszy. No i weszliśmy do twierdzy Kale i okazało się, że wstęp jest gratis, czyli darmowy. Pan powiedział, że mamy wchodzić. Nie wiem, czy to jest z zasady tak zawsze, czy tak tylko dzisiaj. Ale ważne jest to, że twierdza Kale jest istotnym elementem historycznym nie tylko Skopie, ale też całej Macedonii. Dlatego też za chwilę Beata opowie wam więcej o tym miejscu. A tamten przybytek cały oszklony to kurde. Nie chciałbym tam teraz być w środku, ale później pewnie się tam przejdziemy, bo tam są jakieś schodki, można być może wejść, ale tam musi być strasznie ciepło. A teraz robimy szybkie przejście do Beaty i opowiadamy wam trochę o tym miejscu. Twierdza powstała w VI wieku naszej ery, same te mury, ale początki osadnictwa w tym miejscu sięgają 4000 lat przed naszą erą. To były w czasach neolitu i początkach epoki brązu. Właśnie te wykopaliska tutaj to potwierdzają, że w tym czasie już tu istniało osadnictwo na tym terenie. 4000 lat przed naszą erą. No to kupa czasu. Kupa. Że tak powiem. I ciepło. I żeby nie eksponować się na to słońce cały czas, można schować się tutaj za jedną z tych baszt w cieniu i podziwiać widoki Skopie, dole rzeka Vardar, budowle, a tamto odpicowane centrum, którego tak do końca całego nie widać, bo przysłaniają je po prostu otaczające budynki. No i góra Wodno tutaj, prawda, na którą warto się wybrać. Można wyjść piechotą, ale można też wyjechać kolejeczką i jutro chyba skorzystamy z opcji kolejki, a to tylko dlatego, że wybieramy się do kanionu Matka i po prostu zabraknie nam czasu na to, żeby wejść na tą górę z bucika. Musicie też pamiętać o tym, że będąc w poniedziałek w Skopie bardzo wiele tych różnych atrakcji jest pozamykanych. Muzeów ogólnie. Muzea, tak samo kolejka na górę Wodno jest nieczynna w poniedziałek. Dokładnie. Właśnie dlatego dzisiaj nie skorzystaliśmy. Nie skorzystaliśmy, ale no, co nas dziwiło, właśnie tutaj w poniedziałek można sobie wejść spokojnie na teren twierdzy Kale. Bezpłatnie. Bezpłatnie i to też fajne. Jak przystoi na Skopie, no musi być jakiś pomnik, prawda? I to nie jest pomnik z czasów świetności twierdzy Kale, tylko to jest pomnik z czasów świetności ZSRR-u, tak jest, dokładnie. Fajnie idziemy. Tu jest taka platforma drewniana, na którą się Beata nie umie wdropać, a ja się wdropię, bo jo jest wdropacz. Dobra. Było to śmieszne. Było to normalne. Teraz mogę wam nagrać tu coś z tej platformy. Pewnie tu były jakieś schodki, ale nie wiem czemu to rozmontowali, bo to jest niebezpieczne, bo tu nie ma barierki na przykład, tu można spaść, nie? No i wchodząc do kolejnej baszty widzimy taki niestety przykry obrazek. No jak widać ta brama, która tam jest na wejściu, niewiele pomaga. Pan ochroniarz też niewiele pomaga. Pewnie nie siedzi tam 24 godziny na dobę i widzimy takie obrazki w takich miejscach. Ktoś przychodzi, imprezuje i zostawia coś takiego, co jest bardzo, bardzo przykry, bo moim zdaniem, jeżeli ktoś w stanie jest wynieść w takie miejsce pełną butelkę bądź też pełną puszkę, to dziwi mnie to, że nie może
puste już później lżejszej butelki bądź też puszki znieść z powrotem na dół. A tu jakiś budynek, który powstał, nie wiem po co i co tu miało być, jak to miało wyglądać, ale na pewno to szpeci teraz. Twierdza nieprzemyślanych wydatków. Tak jak miasto nieprzemyślanych wydatków. Im więcej pomników nastawiają, im więcej narobią tak kompaktycznych rzeczy, to będzie lepiej. A... Tak, ludzie będą szczęśliwsi przez to, no a nie do końca tak jest. A ja nie wiedział nawet, że tam są takie fistaszki, takie bloki wysokie, drapacze chmur. Tu widać powstawały jakieś budynki, coś tu miało powstać, jakieś, nie wiem, galerie, jakieś wystawy, jakieś muzea, jak widzicie, zostały tylko kłódki i ambitne prawdopodobnie plany. Są nawet tam już przygotowane witryny wystawowe. Nie wiem, czy zabrakło funduszy. Prawdopodobnie tak, no. Niestety brak wyobraźni i zmarnowany potencjał takich miejsc. To nie tylko w Macedonii, nie tylko tutaj w Skopie, ale w różnych częściach Europy czy też świata. Beata tam chyba zagaduje pana ochroniarza. Wody? Tu? Piwo! Piwo! No water! No piwo, no. Pan go, że do Albanii mamy jechać. Albania? Albania. Yes, very beauty country. Maybe next year. Dziękujemy. Dziękuję. Hala? Fala, bye. A tutaj mamy jeszcze wgląd na stadion Vardaru Skopje. Najsłynniejszego właśnie klubu chyba w całej Macedonii. A tu takie działko altyrelejskie obok twierdzy. Lekko zardzewiałe już, no ale jeszcze stoi. Chciałbym wiedzieć, jak ci tu wyjadą. Jeden drugiego poblokował i nie było słychać, żeby się ktoś awanturował. Nawet w Skopie mają zakopiańskie laczki. A ten tam jest super wielki laczek taki, widzisz go? Kamilowi, naszemu sąsiadowi, trzeba kupić taki laczek na pamiątkę, bo on ma straszny problem z butami. Mu by to pasowało nawet chyba. To jest jego numer. Co mi poradzicie, bo Beata chciała sobie kupić na Kronfleku takie buty zielone. Fajne by to miała, nie? Ja jej godzę, żeby to miała fajne, a ona nie ma do końca przekonano. Beatko, kupisz se to, czy nie kupisz se? Może noga spuchnie to, czy co? Nie, bo dzisiaj jeszcze możesz być wyższy ode mnie o centymetr. Dużo tu jest takich kuszących różnych rzeczy. Człowieka to bardzo kusi, ale nie może się dać skusić, bo my tu majątek zostawiali. Dużo my już tu dziś kupili, jeszcze my sobie, kurde, kupili buty. My? Nie? Jeden ja, a drugi ty. No, ty prawy, a ja lewy. Nie, ja prawy, a ty lewy. Radzio, nie chcesz mojej zguby, tego srebrnego szmaterloka. Nie widzę tu żadnego szmaterloka. A tu są szmaterloki, o. Dużo takich różnych błyskotek i fajnych rzeczy. Wsłuchując się w muzykę napotkanych po drodze ulicznych grajków, powoli zmierzamy do naszej noclegowni. Tym samym zwolna kończymy ten odcinek o jednej z najdziwniejszych stolic Europy, która wywołała w nas mieszane odczucia, wstępnie irytując, by z czasem do siebie przyzwyczaić, a później też odkryć przed nami swoje pozytywne aspekty. Skopje może się podobać lub nie, ale na pewno wywołuje emocje i wzbudza ciekawość. Tym bardziej, że w okolicy tego miasta znajdują się inne ciekawe miejsca i atrakcje, o których opowiemy Wam w kolejnym, mamy nadzieję, ciekawym odcinku. Wam zaś za aprobatę wyrażoną przez subskrypcję, łapki i aktywność na naszym kanale serdecznie dziękujemy. A teraz już tradycyjnie do zobaczenia gdzieś w świecie i do zaś. $120 dinarów. Denarów czy dinarów? To cały czas dinarów. A ja dopiero. To cały nie godasz. To cały czas godą dinarów chyba. A dinary są serbskie. Tu mieszkali ludzie już w czasach neolitu, 4000 lat przed naszą erą. Przepraszam, mogę się wtrącić? A czy to byli neolitanie? A tak jest, of course. A później brązowianie, z epoki wczesnego brązu. To był taki wczesny brąz jak tu. Miejsce w ogóle nic w się Skopie. nie widać, bo No i nie zależy mi zbytnio na słońce. tym. Bata godaj, bo jest ciepło. No już powiedziała. To jeszcze raz. Nie będę go dać jeszcze raz. No powtórz to jeszcze raz. Zmontujemy to jakoś. Już?
Siemandero. Dobra, okej. Znajdujemy się w centrum Skopje, na głównym placu. Dobra, jeszcze raz. O, mam ałasi.